To łóżko, gdzie została znaleziona pani Stanisława, to jest prawdopodobnie to łóżko. To łóżko? Kurde. Co to? Dowód? Ja cię kręcę. Co ty gadasz? Cicho. Już stuknięcie z słyszałem. Może mi się wydawać, no nie? Ale po prostu coś słyszę. Tutaj z przodu widać nawet zdjęcie. Informator ubezpieczeniowy. A pamiętacie, co było z tym ubezpieczeniem? Pani Stanisława bała się właśnie, ze względu też na to, że ktoś podwyższył ubezpieczenie. W tym lesie tam tak niebezpiecznie. No i ktoś się taki, nie wiem skąd wziął, że tym ręcznikiem nie być. To będzie urbex inny niż zwykle. Za sobą mamy dom, gdzie została zamordowana Stanisława M. w 2002 roku. Niewiele jest do tej pory informacji na ten temat. Nie wytypowano również sprawcy. Wstawimy rozmowę z mieszkańcami na temat tej sprawy, gdyż dodały nam kilka ciekawych informacji na ten temat, których nie można znaleźć w internecie. Opowiemy trochę o tej sprawie w środku. Jest ciemno, muszę tutaj zwiększyć ISO, może być trochę szum na wideo, aczkolwiek w środku będzie lepsza jakość. Tutaj mamy główny budynek, tam dalej są budynki gospodarcze, tutaj trochę słabo je widać. Podejdziemy bliżej na razie do budynków gospodarczych. Na koniec zostawimy sobie ten główny budynek, który wygląda na dość nieźle. Z daleka myśleliśmy, że to jest w ogóle nieopuszczony budynek. Możemy też zaznaczyć, że ten budynek w ogóle nie wygląda jakby był opuszczony 20 lat. Faktycznie tam też podpowiada, że mieszkańcy okoliczni bądź osoby, które chciały tutaj dokonać grabieży, troszkę się obawiali tego budynku. Drzwi jakieś są, tylko pytanie, czy da się wejść. Nawet nie są wybite okna. Przypominam jeszcze raz, budynek stoi pusty 20 lat. No, okna nie są wybite, nie ma żadnego graffiti ani nic w tym stylu. Jest to dość mała wieś, tak więc wandalizm tutaj nie zawitał. O, i ziemianka jakaś jest. To jakaś stodoła. Ej, cicho, jakiś szelest słyszałem. Co? Nie, to liście chyba. Już coś słyszał. Zaczniemy może od takich podstawowych informacji. To też było powiedziane, że rzeczywiście zdarzyła się sytuacja, kiedy w 2002 roku została zamordowana tutaj kobieta, która mieszkała samotnie. Prawdopodobnie było to uduszenie i jest to dosyć dziwne w tak małej miejscowości, ponieważ z domów nic nie zniknęło, więc nie było to raczej na tle rabunkowym. To jest sufit? Tak, to jest sufit. Tutaj jest dowód wpłaty. Jeszcze oczywiście dane zakryjemy na męża pani Stanisławy. Dowiedzieliśmy się od okolicznych mieszkańców, że pani Stanisława mieszkała z mężem i synem, którzy niestety wcześniej odeszli z tego świata i została sama. I kilka dni przed tym, co się wydarzyło, też powiedziała sąsiadom, że czuje się niebezpiecznie w domu i ma bardzo złe przeczucia. To jest który rok? 1960 któryś. A, i jeszcze jedna sprawa. Nie jestem pewien na 100%, ale jak widziałem materiały archiwalne policji, to łóżko, gdzie została znaleziona pani Stanisława, to jest prawdopodobnie to łóżko. To łóżko? Więc ona tutaj chyba musiała mieszkać. To właśnie było tak, że czy w nocy, czy rano udusili ją. Ona była sama przecież, miała tylko pieska. W tym lesie tam tak niebezpiecznie. No i ktoś się taki, nie wiem skąd wziął, że tym ręcznikiem ją udusił. Wiecie co, może to było tak, że ona mieszkała z rodziną w tamtym dużym, ale po prostu przeniosła się do tego małego, kiedy została sama. No być może, ale... Było ciężko ogrzewać, wiecie, to była 78-letnia kobieta, było ciężko ogrzewać jej ten dom i utrzymać cały, więc przeniosła się tutaj. Co? Zamknięcie słyszałem.
Czy możecie mnie nie straszyć? Tutaj na ziemi dużo jakichś różnych śmieci, tak więc no tutaj ktoś musiał szperać, szabrować coś. Okulary też są, zobaczcie. Rzadko które miejsce, które 20 lat stoi puste, wygląda tak. Może jest tutaj całkowicie... Znaczy no, stan nie jest świetny. Co to? Dowód? Ja cię kręcę. Co ty gadasz? To jest związkowa legitymacja członkowska. 1924 rok Związek urodzenia. zawodowy. Składki członkowskie 67, 70. O Boże. Ej, ty faktycznie. To prawdopodobnie jedna z tych kobiet to jest właśnie pani Stanisława. Wychodzimy z tego pomieszczenia. Uwaga na głowę, znaczy to co jest nad głową. Bo nie wygląda to zbytnio fajnie. Co to było? Jakiś... Tu już jakiś gospodarczy? nic nie ma. Czy to trzymano, czy to jakiś, nie wiem, Jakiś składzik. składzik? Może jakieś zwierzęta? kurki. Myślałem, że Bo może zobaczcie zwierzęta, na ale te, chyba niekoniecznie. Takie zagrody to są na pewno zwierzęce, a tam wygląda jak dla kurek. No może i tak. To idziemy dalej z opowieścią. Podejrzenia padały głównie na rodzinę pani Stanisławy oraz na okolicznych mieszkańców. Niestety po zebraniu śladów biologicznych i zweryfikowaniu ich ze śladami rodziny i tutaj okolicznych sąsiadów żadne nie pasowały i generalnie do tej pory nie znaleziono sprawcy, więc jeśli jeszcze żyje, cały czas chodzi wolno. Być może, tak. Może nawet wciąż tu mieszka. A z kilkoma mieszkańcami już rozmawialiśmy. Tak, Więc możliwe, że rozmawialiśmy z potencjalnym sprawcą. Który wie, że tutaj jesteśmy i chodzimy po nocy. Zobaczmy tą ziemiankę i stodołę jeszcze. Coś tam jest? Trochę gratów różnych. Tych homon to dla konia. Cicho. Już stuknięcie zniszczyłem. Może mi się wydawać, no nie? Albo jakiś powietrze, nie wiem, wiatr uderzył, ale... No co, coś słyszę do tego. Ja cały czas wolę świecić za siebie. Ja nic nie słyszę. Jakieś przetwory? Tak. Jeszcze są. Mogłoby się wydawać, że rodzina rzeczywiście ma motyw, no bo spadek, pieniążki i te sprawy. Ale pani Stanisława przekazała dom państwu, za co otrzymywała zresztą emeryturę co miesiąc. I co ciekawe, w trakcie jakby po morderstwie wszystkie cenne rzeczy, które były w domu, cały czas się tam znajdowały. Pieniądze były na swoim miejscu, więc nie był to napad typowo rabunkowy. To kolejna część łóżka. Ten fokus mi się wydaje, że on na pewno jest po 2002 roku. Zobaczcie. Nie, kwiecień 99. Serio? Tak. 99. Tego fokusa później wydawali. Tu mamy jakieś elementy garderoby. Dużo różnych gazet. Ale zobaczcie, że tu jest sporo złomu, to nie wiem, czy to albo rozkradli mało. Tu jest skrzynia. Zobaczmy, co jest w skrzyni. Dobra. Z buliki, co jeszcze? Wódka. Tak? Wódka? No. Tu też są jakieś... Tu też jakieś butle, nie butle. Jakieś zapiski. Plecak. Coś technicznego. Zmierzamy teraz, drodzy telewidzowie, do głównego, największego budynku. Drzwi są otwarte. To okna na pewno są, czy one są wybite? Nie, jedno jest wybite, a Wybite. drugie jest. Widać tutaj nawet kawałek, jednak wybite. Jesteśmy przy drzwiach, więc należałoby tutaj wspomnieć, że są przypuszczenia, że pani Stanisława sama otworzyła drzwi, ponieważ nie było żadnych śladów włamania, więc prawdopodobnie pani Stanisława znała tą osobę. Podobnie jak jej psy, ponieważ miała też na tej terenie swojej posesji psy, więc też musiały znać tą osobę. Dlatego też myślę, że policja szukała winnego wśród tutaj znajomych.
jakby było pozamykane, że ona się zamknęła. A potem, kiedy ten ktoś ją zamordował, było wszystko otwarte. I w tym lesie tak mieszkała i ona mówiła, ty wiesz, jak ja się boję, mówi, jak mi nachodzą takie czarne myśli. Coś mi tak do głowy przychodzi, że coś się stanie. Ona miała jakieś przeczucia. Tutaj mamy więcej ubrań pozostawionych. Tutaj z przodu widać nawet zdjęcie. Typowa meblościanka. I mamy tutaj 2 zdjęcia. No, jak widać, przez ten czas musiało być tutaj wiele ludzi, którzy poszukiwali pewnie kosztowności, wszystko powyrzucali. Tu syn pewnie, czy ktoś Tak. w tym stylu? To scena, o którym wspominałam. I tutaj małżeństwo. Moi drodzy, pismo odręczne, ręczne. Pismo? Jakieś? Rosyjskie. Tu tak samo. Po rosyjsku? Iliec... To jest ukraiński. Skąd to nie wiesz? jest rosyjski, bo ukraiński. Tak. Zobacz na to poznajesz? i. A, rzeczywiście. A tutaj też jakiś ukraiński coś. Zobaczcie. Informator ubezpieczeniowy. A pamiętacie, co było z tym ubezpieczeniem? Warszawa, Że 1997. Co dwie sąsiadki? dwie sąsiadki, to też po rosyjsku, te dwie sąsiadki stwierdziły, tak samo jak i my rozmawialiśmy z jedną z sąsiadek, że pani Stanisława bała się właśnie ze względu też na to, że ktoś podwyższył ubezpieczenie kilka tygodni bodajże przed jej śmiercią. No ale jak 97, no to raczej nie to. Bombki świąteczne, łańcuchy. Ej, tu jest taśma filmowa bodajże. No to jest taśma filmowa. To do tego, taśma magnetyczna. Dobra, Znaczy, to znalazłem. nie wiem czy filmowa, mogło to być do jakiegoś radia też, czy coś w tym stylu. Tech film, to wiadomo. Aha. Także... To takiej starej kamery. Ale te fory jeszcze? No. To na pewno. No tak, na pewno. Ciekawe, czy coś tam nagrane na niej jest. Nie, jak jest folie, myślę, że No nie. i gdzie to czytać teraz? No ciężko by było. Nie dowiemy się Ulubiony tego. tanka. Od winyla czy od czego? Moi drodzy, Bo już tak. wiem, coś, czego słuchamy, bo To chyba- słuchamy starej muzyki. To chyba od płyty winylowej musi być. Tu był piec kaflowy. To był główny taki budynek mieszkalny. Oho, a co my tu mamy? Księżyczka zdrowia? Tak. Dobra. Kurde. Stanisława. Tak. Co? To nie ma łóżko w ogóle. Ale jest ewidentnie, nie wiem, jakaś taka lampka, czy ma łóżko? Nie, czy to łazienka była? Nie, łazienka to nie jest tapetą. Tu masz poduszkę. No właśnie. Te łóżko przynieśli pewnie Tak, tam. mi się wydaje, że to łóżko było przeniesione, bo pani Stanisława wolała mieszkać tam, bo tam było jej lepiej. A to co, to opakowanie po papierosach, czy co? Cigarety. Patrzcie. Cigarety. No patrz. Cigarety wysyszkiego kачества z filtrą. To jakaś dziura. Trzeba tam wejść. Dobra, jesteśmy na strychu. Ej, tutaj musiał być ten sprzęt do tych taśm. Czy to był jakiś albo odtwarzacz, albo to była kamera. Ciężko zgadnąć teraz.
1970 rok. Słownik ortograficzny. Nowy Testament. Ej, jakie to brudne. Tutaj jakaś geometria. Ej, tu jest... Ej, tu jest nawet imię i nazwisko. Kolejna taśma tam. O, i tam kolejne. Nie wiem, czy ktoś tu filmy kręcił, czy co? No, pewnie tak, no. To są takie Opakowania. Takie, właśnie, opakowania takie na czyste taśmy. Tak, tak. Spółdzielnia Inwalidów? Jedność. Instrukcja użytkowania lutownic elektrycznych. 42 lata. Ej, o kurde. Co? Zobaczcie to. Zdjęcia. O kurde. W tym miejscu kończymy dzisiejszą eksplorację. Była naprawdę inna niż zwykle. Sporo wyposażenia jeszcze zostało. Co prawda jest tam dosyć duży bałagan, ale to w końcu dom, który jest opuszczony 20 lat. Ale najbardziej chyba dotknęły nas zdjęcia i oczywiście pomieszczenie, w którym byliśmy na początku, gdzie rzekomo dokonała się cała zbrodnia. Zapraszamy na kanał Historia na Faktach, gdzie będzie cała historia od A do Z, to czego my na pewno jeszcze nie dopowiedzieliśmy w trakcie filmu. Dziękujemy za dzisiejszy odcinek. Jeżeli Wam się podobało, oczywiście dajcie nam znać, czy taki klimat urbexu Wam odpowiada. Do zobaczenia.